Cześć, nazywam się Monika Mutka, jestem kosmetologiem i dzisiaj opowiem Ci co nieco o metodzie bezdotykowej oczyszczania wodorowego. Metoda bezdotykowa to tak naprawdę jedyna metoda, która nie eliminuje klientów, którzy cierpią na bardzo zapalny trądzik. Dzięki temu możemy pomóc takim osobom i zniwelować delikatnie stan zapalny, zniwelować same zmiany trądzikowe bez ryzyka rozniesienia ich po całej skórze. Taka technika bezdotykowa jest bardzo prosta w wykonaniu. Potrzebujemy tutaj tak naprawdę kilku kroków, żeby osiągnąć sukces i wykonać prawidłowo zabieg oczyszczania wodorowego techniką bezdotykową. Pierwszym krokiem oczywiście jest demakijaż. Oczyszczanie wodorowe wymaga od nas dokładnego przygotowania skóry do zabiegu, czyli zmycia wszystkiego, co znajduje się na powierzchni naskórka, tak żeby skóra mogła w pełni wchłaniać wodór, który będzie zawarty w wodzie wodorowej. Ja do demakijażu użyję preparatu Hydra Mousse Beauty Spa. To preparat, który zawiera w sobie awentramidy, zawiera w sobie NMF, czyli będzie nam już na takim pierwszym wstępnym kroku demakijażu przygotowywał skórę, nawilżał skórę i odżywiał skórę. Kolejnym krokiem po demakijażu jest przygotowanie wody wodorowej. Ja dzisiaj korzystam z urządzenia Skylar i korzystam też z wody mineralnej o gęstości około 123 mg na litr. Woda wodorowa przygotowuje się około 5 minut. Ja będę też korzystać dzisiaj z takiej specjalnej głowicy w kształcie długopisiku, która będzie wypluwać mi tę wodę wodorową. Dzięki temu będziemy właśnie korzystać ze zjawiska takiego bezkontaktowego, bezdotykowego zabiegu. Dzięki temu będziemy mogli dokładnie opracować sobie wszystkie zmiany, które występują na skórze. I nawet jeżeli mamy do czynienia ze zmianami bardzo zapalnymi, ze zmianami typu grudka, krostka, nawet cysta, możemy w ten sposób doprowadzić do zmniejszenia stanu zapalnego i zadziałać też bakteriostatycznie czy nawet antymykotycznie. Więc możemy tę metodę wykorzystać nie tylko w trądziku pospolitym, ale na przykład też przy łojotokowym zapaleniu skóry. Jak widać, woda wodorowa już nam się przygotowała. Urządzenie pokazało nam, że jest gotowe do pracy, ładnie podświetliło nam się na kolor niebieski i teraz mogę sobie wybrać właśnie dany program do pracy z bezkontaktową, bezdotykową metodą oczyszczania wodorowego. Ja ustawię sobie ciśnienie, z jakim będę pracować i ustawię sobie przepływ wody wodorowej, czyli ile wody tak naprawdę potrzebuję i ile chcę wykorzystać do danego zabiegu. Cały zabieg i wszystkie ustawienia mamy już przygotowane. Teraz zaczniemy sobie opracowywać obszary kolejno od czoła, przejdziemy później do policzków, brody i nosa. Cały zabieg powinien trwać około 15 minut takiego bardzo dokładnego, precyzyjnego opracowywania. Możemy osobno też opracowywać zmiany zapalne, czyli dłużej skupiać się nad opracowywaniem danego, wybranego obszaru.
Po 15 minutach możemy wyłączyć już nasz tryb bezkontaktowego, bezdotykowego oczyszczania wodorowego i zakończyć zabieg na przykład olejem ozonowanym, który dodatkowo będzie nam jeszcze wzmagał działanie przeciwbakteryjne, przeciwmykotyczne i przeciwzapalne. Olej ozonowany będę nakładać w kilku miejscach i dokładnie wmasowywać w skórę. To jest olej ozonowany, który jest na bazie oleju sezamowego i tutaj nie będzie działał nam w żaden sposób komedogennie, więc nawet u osób, które mają tłustą skórę, u osób ze skłonnością do trądziku albo u osób, które cierpią na trądzik, możemy taki olej spokojnie zastosować i będzie miał naprawdę bardzo dobre właściwości kliniczne. Oczyszczanie wodorowe możemy wykonywać raz w tygodniu. Przy schorzeniach takich właśnie jak trądzik nawet jest to wskazane, żeby klient przychodził do nas raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, żeby uzyskać jak najlepszy efekt kliniczny i żeby dostarczyć skórze jak największą ilość wodoru. Zabieg po wprowadzeniu i po wmasowaniu oleju ozonowanego możemy zakończyć, ale moglibyśmy na przykład też nałożyć maskę algową, maskę kremową, w zależności od kondycji skóry i od składników, które dana skóra potrzebuje. My dzisiaj nasz zabieg zakończymy właśnie na oleju ozonowanym, nie będziemy go zmywać. Najlepiej, gdyby ten ozon utrzymywał się na skórze jeszcze przez jakieś 4 godziny, żeby mógł cały czas działać. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi dowiedzieliście się, w jaki sposób wykonać zabieg bezdotykowego oczyszczenia wodorowego, dlaczego takie oczyszczanie jest bardzo ważne, w jaki sposób opracować skórę i opracować zmiany zapalne i dlaczego jest lepszy przy skórach trądzikowych niż takie klasyczne oczyszczanie wodorowe. I mam nadzieję, że zachęciłam Was tym do oglądania kolejnych filmików na naszym YouTubie.